Cześć, witajcie. Rozpoczęcie wiosny za nami, także myślę, że będzie więcej okazji, żeby zajrzeć do szklarni. Także zapraszam na film. Tu właśnie wyjechały z domu wszystkie roślinki, które tam miałem. Tu na przykład jest te tamarillo, które były w domu. Tu już 2 sztuki obciąłem, natomiast właśnie tak wyglądały one. Zrzuciły liście i się poczernił. Na niektórych właśnie wystąpiła taka ala pleśń. No nic, zobaczymy, czy z tych tamarillo coś będzie. Co ciekawe, tutaj coś pokiełkowało, a nie mam pojęcia, co to jest. Czy to po 2 latach nasiona tamarillo, czy też na przykład, bo chyba jakaś myszka sobie zrobiła miejsce zamieszkania w worku po ziemi i po prostu nie wiem, czy ona nie nanosiła jakiś nasion. No zobaczymy, tak z ciekawości będę sprawdzał, co to za roślinki są. Zrobiłem takie wstępne ogarnięcie w szklarni. Jeszcze to nie jest to, co bym chciał uzyskać, natomiast tu jest właśnie kwiatek, o którym mówiłem. Co prawda on nie jest jeszcze rozwinięty, ale to jest kwestia kilku dni, także jestem zadowolony po prostu. Tak jak widzicie, ja nie jestem zwolennikiem obcinania kan. Po prostu u mnie przez zimę sobie one w szklarni rosną, a natomiast po sezonie zimowym, jak już się robi troszkę cieplej, to wtedy sobie obcinam właśnie te takie wiechcie, pomarszczone łodygi. No tak jak tu widać, po prostu co jest zielone, to zostaje. No i potem one, ja im tu też nie zmieniałem ziemi, ziemia została ta sama. No i wydaje mi się, że to też nie jest jakiś taki większy szok wtedy dla rośliny z tego względu, że no wyobraźcie sobie, no przeprowadzki, nie? Dla ludzi, no zawsze jest to problematyczne. No to teraz sobie wyobraźcie, taka roślinka sobie mieszka w takiej ziemi, w takiej doniczce, no i potem nagle zostaje, że tak powiem, wyrwana. Ale to już mówię, jest kwestia dyskusyjna. No jak widać tutaj wszystko ładnie się rozwija. No i bardzo dużo odnóżek tutaj już mi rozsadzają te doniczki. Tu też pokażę, jak wygląda taka właśnie cebula, nazwijmy to, gdy jest jej strasznie ciasno. A tu taki przykład kany wyciągniętej z doniczki. Ciężko mi określić dokładnie, ile tu jest oczek, ale myślę, że tak z 10. 8-10. Tu natomiast możemy zaobserwować kany, które zostały wyhodowane przeze mnie od nasionka. No jak widzicie, one sobie tutaj też stały. Ja nic z nimi nie robiłem, po prostu sobie stały w tych doniczkach. W sezonie zimowym przestałem je podlewać kompletnie. Natomiast jak widać, już je trochę oczyściłem, poobcinałem w porównaniu do tego, co było przed. No i tak jak mówię, tutaj też pozostawiałem części zielone z tego względu, że moim zdaniem, jeżeli jest część zielona, ona daje możliwość wzrostu roślinie, że te cebulki narastają szybciej, jak tu widać. No mówię, to są roczne roślinki mniej więcej, prezentują się całkiem dobrze, no i tu też jak widzicie, niektóre też zaczynają się rozpychać w doniczkach. Kana Australia, tu jak widzę, coś się w międzyczasie pogryzło, czyli trzeba będzie porozstawiać znowu pułapki piwne. Ja w ten weekend znalazłem w szklarni około kilkunastu ślimaków, także one jak zwykle poszły. Kury też muszą jeść. W każdym bądź razie tu jest doniczka trochę większa. Jeszcze mam kilka takich doniczek, także te niektóre kany takie bardziej egzotyczne, jak kana Kleopatra, czy z ładnym ukwieceniem, myślę, że w tym sezonie pójdą właśnie do takich doniczek. No tylko, że wiecie jak to jest. Większe doniczki to potem również miejsca w szklarni. Dlatego też, jeżeli chodzi o bananowce z zeszłego roku zakupione, to przed sezonem zimowym nie dawałem im większych doniczek z tego względu, żeby nie przyspieszać za bardzo wzrostu na zimę. Tu jeszcze z ciekawostek, na górnych półkach zrobiłem pewne przemeblowanie, jak również niektóre roślinki zostały, bo to są roślinki, które zamierzam porozsadzać w najbliższym czasie. Może jakiś film o nich zrobię. Tu na przykład Agava lechugilla, czy jak to tam się wymawia.
No i Gemiflora. Też Gemiflora dostała trochę większą doniczkę, bo też mam ją 2 lata. No już się zrobiła w miarę duża. A tu większość granaty poprzesadzałem do większych doniczek. Troszkę one były tutaj w takich doniczkach w grupie. Także one dostały swoje większe doniczki. Jeżeli chodzi o granaty, to w poprzednich sezonach ja się obawiałem, że je pleś dotyka, ale jak widać one sobie ładnie radzą. O, tu możecie zauważyć właśnie jeden szkodnik został zdetektowany. No i to jest właśnie najlepsza metoda moim zdaniem. Ręczne zbieranie. Po prostu coś nam wpadnie oko, to jedziemy. A tu jeszcze z ciekawostek to moja małżonka posadziła pomidory bodajże około tygodnia temu. Także jak widać temperatury w szklarni, które dochodziły nawet do 40 stopni, pomogły tym pomidorom w szybszym wzroście. Jak również tutaj. Wiadomo, jest sezon, także też niektóre z papryk jeszcze zeszłorocznych porozsadzałem do doniczek z nawozem. Też zobaczymy, jak to im pójdzie. Tu jeszcze z ciekawostek możecie zaobserwować żabkę. No, dzisiaj ją zauważyłem w szklarni. Ciekaw jestem, czy ona sobie przezimowała po prostu w szklarni, czy też jakoś się dostała w międzyczasie. Ja nie wiem w sumie, jak zimują żaby. Też jeszcze w kanie, która się nazywa robocza siewka różowa, zielone liście, znalazłem po sezonie troszkę nasion. Niestety je zostawiłem na zewnątrz i nie wiem, zapomniałem o nich. Taki prawdopodobnie je pożarły i rozniosły gdzieś dalej. A one trafią do woreczka. Troszkę wody, bez nacinania. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie, to nie. A w tej doniczce to prawdopodobnie papryka też jest. Ją ogryzł w zeszłym roku ślimak. No ale zostawiłem i jak widzicie minął rok. Roślinka próbuje sobie poradzić. Także myślę, że coś z tego będzie. A tu jako ciekawostka właśnie awokado. Jak widzicie, ono po prostu rośnie jak na drożdżach teraz. W przeciągu tygodnia podrosło, nie wiem, z 5-7 centymetrów. Jeszcze w związku z organizacją wiosenną i przygotowywaniem szklarni do wielkiego czyszczenia w tym roku, większość agaw, no praktycznie prawie wszystkie, wyjechały ze szklarni. Tu im taką ścieżkę zrobiłem. Tu też te agawy mają następne odnóżki tutaj. Ta największa, rozsadzana w zeszłym roku. Tu też możecie zobaczyć, jak ona wyglądała dokładnie 2 lata temu. Odnośnik do filmu pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. No i jak widzicie, tu następna z większych. Też 4 odnóżki. Także one już są w takiej właśnie wielkości reprodukcyjnej, nazwijmy to, gdzie wypuszczają bardzo dużo tych korzeni bocznych. Można powiedzieć, że rozmnażają się na potęgę. Chociaż mnie to ciekawi w naturze, jak to wygląda, jak one nie są rozsadzane, bo po prostu to tak wygląda, że chociaż z drugiej strony tu już są ograniczone przez doniczkę. Nie wiem, czy w naturze one tych bocznych korzeni nie wypuszczają na kilkadziesiąt centymetrów, czy nawet kilka metrów. I najprawdopodobniej właśnie tak jest. A tutaj są ograniczone przez ściany doniczki, no i dlatego wypuszczają tak blisko siebie. Tu taka następna z roślinek kiwai. Ja ją kiedyś po prostu ściąłem kosą spalinową, ale wykopałem ją z ziemi, przesadziłem do doniczki i w zeszłym roku też myślałem, że ona już po prostu kompletnie uschnęła i że już była kaput. No ale jak się okazuje, przyszedł nowy sezon i te rośliny reagują czasami właśnie, jak jest im za gorąco, za mało wody, usychają, ale to nie znaczy, że się doprowadziło do ich śmierci. Po prostu trzeba moim zdaniem dać im szansę i zobaczyć, co z tego wyniknie w przyszłości, w następnym sezonie. Nie spieszyć się, bo jest środek lata, roślinka uschnęła, no to ją wyrzucę. Nie, zostawić, dać szansę. Jeżeli na przykład taka roślinka już 2 sezony nie wypuści żadnego ulistowienia, no to wtedy jest znak, że na pewno jej się raczej umarło. Tu jeszcze brugmansia od Piotra, ale jak mi się wydaje, to będzie kwiatek, a nawet 2.
Także co jakiś czas warto sobie zrobić przegląd, żeby właśnie przyjrzeć się roślinkom, bo takie miłe ciekawostki sprawiają przyjemność. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Awokado cały czas rośnie, temperatury rzędu 2 stopni nic mu nie zrobiło.